Jeżeli mam na przykład czasownik chcieć i chcę powiedzieć ja wczoraj, to będzie chciałam. Jeżeli to będę ja, Weronika i mój kolega Piotr, to powiem wczoraj my chcieliśmy. Natomiast jeżeli będzie Weronika i jej koleżanka, to powiem one chciały. W tym filmiku właśnie poćwiczymy razem odmianę tego typu czasowników i nauczymy się raz na zawsze, kiedy tam będzie kiedy a i dlaczego. Więc jeżeli potrzebujesz napisów, włącz je teraz i bez zbędnego przedłużania lecimy z tym tematem. Cześć, jestem Weronika, jestem certyfikowaną nauczycielką języka polskiego jako obcego, a na tym kanale pomagam Ci osiągnąć poziom średnio zaawansowany. Jeżeli mamy czasownik, który w bezokoliczniku, czyli w infinitywie, ma na końcu eć, tak jak na przykład czasownik mieć, to w formach ja, ty, on, ona, ono, w środku wszędzie będzie miał a. Na przykład ja, Weronika, w rodzaju żeńskim powiem ja miałam. Ty dziewczyna, ty miałeś. Ona, pani, miała. I w rodzaju męskim będziemy mieć formy ja miałem, ty miałeś, on, pan miał. Są też rzadziej używane formy w rodzaju nijakim. Zobaczmy też, jak wyglądają. Ja miałam, ty miałeś, ono, na przykład dziecko, miało. Widzimy, że tutaj wszędzie w liczbie pojedynczej mamy w środku a. I dobra wiadomość jest taka, że czasownik mieć nie jest żadnym wyjątkiem, nie jest żadnym specyficznym czasownikiem, odmiany którego trzeba się uczyć na pamięć. Dokładnie tak samo odmienia się każdy inny czasownik, który ma na końcu eć. W czasie przeszłym oczywiście. Więc weźmy teraz czasownik rozumieć, naciśnijcie pauzę i spróbujcie samodzielnie odmienić czasownik rozumieć przez podane osoby. Sprawdźmy teraz nasze odpowiedzi. Jeżeli napisaliście to na kartce, to teraz warto to przeczytać albo przynajmniej powtórzyć na głos. Mamy tutaj rodzaj męski, a więc będzie ja rozumiałem, ty rozumiałeś, on, pan rozumiał. A żeby poćwiczyć odmianę w rodzaju żeńskim, weźmy inny czasownik. Będzie to czasownik chcieć i podobne zadanie. Proszę nacisnąć pauzę i spróbować odmienić czasownik chcieć przez podane osoby. Sprawdźmy nasze odpowiedzi. Rodzaj żeński. Ja chciałam, ty chciałaś, ona chciała, pani chciała. Jeżeli robicie ćwiczenie i wychodzi Wam co innego niż to, co się później pojawia w odpowiedziach, to śmiało piszcie swoje pytania w komentarzach. Zawsze powtarzam na swoich lekcjach, że nie ma głupich pytań. Głupio jest siedzieć, nie rozumieć czegoś i nie pytać i dalej nie rozumieć. Więc jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, zapraszam jak zawsze do komentowania. I teraz popatrzmy, co się dzieje w liczbie mnogiej. Przede wszystkim pamiętamy, że w języku polskim mamy liczbę mnogą męskoosobową oraz liczbę mnogą niemęskoosobową. W żadnym wypadku to nie jest to samo, co rodzaj męski i rodzaj żeński. Więcej o tym, czym jest rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy, mówię w tym filmiku. Więc w liczbie mnogiej, jeżeli chcę powiedzieć my, mając na myśli ja, Weronika, mój kolega Piotr i ktoś tam jeszcze, to powiem my mieliśmy. Czyli widzimy, że w liczbie pojedynczej mieliśmy a wszędzie, a tutaj znów wraca e. Mieliśmy. Wy na przykład moi koledzy, Ania, Piotr i inni mieliście. Też jest e. No i oni, na przykład moi sąsiedzi, moi koledzy, powiem oni mieli. Czyli tutaj
w liczbie mnogiej rodzaju męskoosobowego wszędzie mamy e. No i teraz wróćmy do naszego czasownika rozumieć, który już odmienialiśmy w liczbie pojedynczej. No i znów proszę nacisnąć pauzę i spróbować odmienić go w liczbie mnogiej w rodzaju męskoosobowym według tego schematu, który widzicie na ekranie. Sprawdzamy. Powiemy: my rozumieliśmy, wy rozumieliście, oni rozumieli. I teraz cały czas jesteśmy przy liczbie mnogiej, ale jesteśmy w rodzaju niemęskoosobowym. I tutaj znów wróci literka a, tak jak to było w liczbie pojedynczej. Czyli będzie my, na przykład my, mam na myśli ja, Weronika i moja koleżanka. My miałyśmy. Wy, na przykład wy, Ola i Marta, wy miałyście. One, czyli moje dzieci, moje koleżanki miały. Teraz tak samo samodzielnie już spróbujcie odmienić czasownik rozumieć w rodzaju niemęskoosobowym. Odpowiedzi powinny być następujące. My rozumiałyśmy, wy rozumiałyście, one rozumiały. No i teraz widzimy na ekranie całą tabelkę z odmianą czasownika mieć i widzimy jeszcze raz, że wszystkie formy mają a, oprócz form liczby mnogiej męskoosobowej, tylko tam będzie w środku e. I to nie jest, ten czasownik nie jest żadnym wyjątkiem, też to nie jest loteria, że raz powiem a, raz e, nie wiem kiedy co i sobie tak żongluję, tylko dokładnie tak samo według tego schematu, tego samego schematu będzie się odmieniał każdy inny czasownik, który w infinitywie, w bezokoliczniku ma na końcu ec. I zróbmy jeszcze jedno ćwiczenie, bo teraz ćwiczyliśmy osobno różne formy, osobno rodzaj męski, osobno żeński, osobno liczbę pojedynczą mnogą. I teraz znów poproszę Was, żebyście nacisnęli pauzę i widząc, mając przed oczami ten oto schemat, żebyście odmienili przez wszystkie osoby i liczby czasownik zapomnieć. Tutaj przy okazji powtórzmy sobie jeszcze raz, że zapomnieć to znaczy przestać pamiętać, nie mieć czegoś w pamięci. Dobrze, powtórzyliśmy znaczenie i robimy ćwiczenie, odmieniamy ten czasownik. Dobrze, sprawdźmy teraz nasze odpowiedzi, bo często też na lekcji jest taka sytuacja, że student napisał wszystko dobrze, poprawnie, a potem kiedy czyta i znów pojawia się jakiś właśnie błąd a czy e, jakoś tak automatycznie jakaś inna literka wchodzi, więc jeżeli napisaliście to gdzieś na kartce, to i tak proponuję to jeszcze raz przeczytać na głos. I robimy to razem. Więc w liczbie pojedynczej, w rodzaju męskim będą następujące formy. Ja zapomniałem, ty zapomniałeś, on, pan zapomniał. W rodzaju żeńskim ja zapomniałam, ty zapomniałaś, ona zapomniała, pani zapomniała. I w rodzaju nijakim powiemy ono zapomniało. Teraz liczba mnoga. My zapomnieliśmy, tak, tutaj mamy e, wy zapomnieliście, oni zapomnieli. I przechodzimy do liczby mnogiej niemęskoosobowej, gdzie znów wraca a. My zapomniałyśmy, wy zapomniałyście, one zapomniały. Zrobiliśmy dwie tabelki z wszystkimi formami. Teraz zróbmy nieco trudniejsze ćwiczenie. Po co? Bo często jest tak, że mamy całą tabelkę, nauczyliśmy się w teorii wszystkich końcówek i często potem na lekcji widzę taką sytuację, że potem student coś mówi i jest jakieś konkretne zdanie,
do którego jest potrzebna jednak konkretna forma i już jest panika, tak? Bo to nie jest po kolei, jak było ja, ty, on, ona, my, wy, oni, tylko już coś konkretnego z tego trzeba wybrać i pojawia się problem. Więc w następnym ćwiczeniu, które Wam zaraz zaproponuję, będzie na razie tylko jeden czasownik leżeć, ale będzie w różnych formach i one nie będą po kolei, tak jak pojedynczo mnoga, tylko będzie taki miks, więc znów naciskamy pauzę i wstawiamy w te oto zdanie, które widzicie na ekranie, czasownik leżeć w czasie przeszłym w poprawnej formie. Sprawdzamy nasze odpowiedzi, koniecznie czytamy je na głos. Pierwsze zdanie. Wczoraj klucze leżały na półce, ale teraz nie wiem, gdzie są. Mamy tutaj formę leżały, ponieważ mamy słowo klucze. Słowo klucz jest rodzajem męskiego, ale odpowiada na pytanie co, czyli nie nazywa człowieka, tak, nie odpowiada na pytanie kto, więc jest rodzaju niemęskoosobowego, dlatego mamy czasownik w rodzaju niemęskoosobowym leżały. Zdanie numer 2. Podczas ostatniego urlopu przez większość czasu leżeliśmy z mężem na plaży. Tutaj mamy formę my, tak, czyli my, ja i mój mąż. Słowo mąż jest rodzajem męskiego, odpowiada na pytanie kto nazywa człowieka, więc daje nam rodzaj męskoosobowy. Zdanie numer 3. Wczoraj przez cały dzień leżałam w łóżku, bo słabo się czułam. Mamy formę ja, no i tutaj było podane, że to jest ja Weronika, czyli rodzaj żeński. I ostatnie zdanie. Po kolacji moje dzieci leżały na kanapie i oglądały film. No tutaj już inny czasownik oglądały podpowiada nam, jaka powinna być końcówka, ale tak czy owak, tak? Mamy tutaj słowo dzieci, słowo dziecko, to jest słowo rodzaju nijakiego. Każde słowo rodzaju nijakiego jest rodzaju niemęskoosobowego, a więc wymaga użycia czasownika w rodzaju niemęskoosobowym, dlatego mamy formę leżały. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu i zrobił wszystkie ćwiczenia, naprawdę chapeau bas. Dajcie znać w komentarzu, jak wam poszło do tej pory, czy może pojawiły się jakieś pytania. I mam dla Was jeszcze ostatnie, najtrudniejsze ćwiczenie, żeby już tak na 100% upewnić się, że nie tylko znamy teorię, nie tylko umiemy uzupełniać tabelki, tylko teraz już potrafimy użyć każdego dowolnego czasownika na ec w dowolnej konfiguracji. Więc na ekranie mamy zdania, które wymagają przeróżnych form i do każdego zdania jest inny czasownik, o którym jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy przy okazji innych ćwiczeń. Naciskamy pauzę i robimy. Czytamy poprawne odpowiedzi. Zdanie numer 1. Agato, dlaczego nie powiedziałeś mi, że chcesz odwołać zajęcia? 2. Kochani, czy obejrzeliście filmik, który przesłałam Wam tydzień temu? 3. Wydaje mi się, że wczoraj obrazy wisiały na tej ścianie inaczej. I ostatnie zdanie. Leciałam do Rio de Janeiro z 5 przesiadkami, ale w końcu dotarłam na miejsce. Tutaj po prostu przeczytałam poprawne odpowiedzi bez dodawania jakiegoś dodatkowego komentarza, co nie zmienia faktu, że jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, dlaczego jest taka forma, a nie inna, albo może jakieś inne jest słowo w tym zdaniu, które wzbudziło jakieś kontrowersje, to śmiało, bez żadnego skrępowania możecie pytać w komentarzach. Jeżeli chciałabyś zrobić jeszcze jedno dodatkowe ćwiczenie na ten temat, to koniecznie zajrzyj do opisu do tego wideo, a ja ze swojej strony dziękuję za
piękny wspólny trening. Życzę Ci dalszych sukcesów w nauce polskiego i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!